Bum, 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 bum. Pam, 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 pam. Witamy na kolejnym No Comment. Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek. Nagrywamy to w czwartek, a Wy to oglądacie w sobotę. Także możemy mieć niepełne informacje. Na pewno nie wiemy paru bardzo istotnych rzeczy, ale najpierw jeszcze raz witam Was wszystkich. Ze mną dzisiaj jest Kamil Zynda. A ja nazywam się Łukasz Żeligowski i poprowadzimy dzisiaj No Comment w trochę może luźniejszym stylu, bo przecież mamy jeszcze cały czas wakacje. Sezon ogórkowy. Sezon ogórkowy, tak. Ale wracając do tego, co zacząłem na początku, to nasi widzowie mają pewną większą wiedzę, bo wiedzą o tym, jakie były odczyty inflacji. Dzisiaj, dla nas dzisiaj, dla Was to tam parę dni temu, będą odczyty inflacji. Powiedz mi, wzrośnie, spadnie, jak prognozujesz? Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Spadnie czy wzrośnie? Jak spadnie, no to krypto wzrośnie. Dokładnie. A jak wzrośnie, to krypto spadnie. Tak. A ponieważ widziałem ostatnio wzrosty na krypto, to wnoszę, że niektórzy już wiedzą, jakie odczyty będą. W związku z tym stawiam na to, że spadnie. Bo trochę wzrosło, więc myślę, że odrobinkę spadnie. Jestem ciekaw, jak będzie tak... 2 dni zweryfikują. Tak. No, my będziemy wiedzieli to za jakieś 6 godzin. Kamil, odnośnie takich predykcji, pan Russell Napier. Czy słyszałeś o tym panu? No, słyszałem od Ciebie. Znaczy, nie powiedziałeś mi, o co chodzi, żeby było jasne. Tak. Dopiero dowiem się teraz, o co w trewie piszczy, bo pan ten chyba ma informację, naprawdę, ma dobrą szklaną kulę. Tak, ma dobrą szklaną kulę. Otóż okazuje się, że ten pan, historyk, zajmujący się, profesor bodajże, zajmujący się historią finansów, bardzo duży background taki faktycznie naukowy, fundator 3 bibliotek, które są bibliotekami właśnie o historii finansów. Można powiedzieć, że jedna z niewielu osób, która przewidziała kryzys finansowy lat 90. Autor kilku bestsellerowych książek na temat tego, co się dzieje. Oczywiście nam teraz jest łatwo mówić o tym, że on przewidział i tak dalej. Natomiast jak się wcześniej czytało, no to on też nie był pewny o tym, co się będzie działo i tak dalej. Nie wiedział, czy to zajmie rok, 2, czy to będzie za dekadę. Więc ktoś mógłby powiedzieć, no tak, no kiedyś w końcu upadek finansów jakiś będzie, nie? Ale on podawał, jego wyróżnia to, że on podaje powody, dlaczego coś się dzieje i mówi o pewnych następstwach. Przewidział to, co było w latach 90., co więcej przewidział to, co się dzieje teraz, czyli problemy z płynnością na rynkach, sytuacja, w której podnoszone są stopy procentowe, inflacja nie maleje i, co ciekawe, wzrost gospodarczy rośnie. Tak? Mamy cały czas bardzo dobre wyniki, nie ma tutaj jakichś zależności, które zawsze miały miejsce. Nie chcę teraz się skupiać na tym, co ten pan przewidział. Bardziej chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o tym, co on prognozuje, że się wydarzy jeszcze, bo to jest, myślę, dla nas ciekawe. Otóż on wysuwa taką tezę, że rządy czy instytucje finansowe odkrywają w tej chwili to, że nie są w stanie kontrolować tego, co się dzieje na rynku, nie mogą poprzez podnoszenie stóp wywołać tego efektu, który chciały wywołać. Do tego mamy sytuację, w której wiele krajów ma zakumulowane na przykład bardzo duże ilości dolarów, więc występuje taka sytuacja, że się może okazać, że oni zaczną te dolary, oczywiście nie w formie dolarów, tylko w postaci bonów skarbowych, zaczną coś z tym robić i będzie się coś złego działo, no i w jaki sposób osiągnąć stabilizację i on mówi, będzie represja. Repression, tak to nazwał, represja, która będzie polegała na tym, że rządy poszczególnych krajów będą zmuszały instytucje finansowe, czy też banki centralne poszczególnych krajów będą zmuszały instytucje finansowe, w szczególności fundusze emerytalne, do wykupywania bonów skarbowych długoterminowych po zaniżonej wartości. Taki ma być przymus. Co ciekawe, on to opisał
na początku XXI wieku, pisał o tym również pod koniec XX wieku. Nie wiemy, jak to się wydarzy, ale wiemy, że już się to dzieje na przykład w Japonii. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to będzie skupowanie długu publicznego. Tak. To znaczy banki albo instytucje finansowe są przymuszone do tego, żeby część aktywów posiadały w długoterminowych bonach skarbowych. I poprzez manipulację tym parametrem, ile tego muszą mieć, to mamy kontrolę tego, jaki jest popyt na długoterminowe obligacje, byśmy po polsku powiedzieli, obligacje skarbowe. No i to jest taka walka właśnie z tym, że rządy, czy bank centralny potrzebuje, nie rząd, bank centralny potrzebuje pieniędzy, żeby zapewnić płynność, żeby tutaj utrzymać wszystko w ryzach, ale nikt nie chce kupować tych obligacji po takim oprocentowaniu, więc muszą podnosić oprocentowanie, w związku z czym przymuszamy instytucje do kupna po zaniżonej wartości. No i to oznacza generalnie bardzo mocno tykającą, bardzo głośno tykającą bombę. Bombę, która jak wybuchnie, to po prostu jakby, jak to się mówiło, jakby wrzucić ekskrementy do wiatraka, tak? Tak, albo wszędzie granat będzie. w szambo. Tak, granat w szambo, dokładnie. Coś naprawdę będzie wielkiego. No i odsyłam wszystkich do książki pana Russella Napier. Tak. Myślę, że umieścimy w opisie tytuł tej książki, ale najistotniejsze jest, co można zrobić, żeby się ochronić przed tym, co się może wydarzyć. To jest, słuchaj, ciekawe. Co można zrobić? No właśnie. No właśnie. On podaje on nie podaje. To już jest komentarz, który spotkałem w sieci i zresztą on poniekąd się z nim zgadza, że po pierwsze inwestycja w towary. W towary, czyli w coś, co ma wartość. No i oczywiście pierwsza rzecz, która nam przychodzi tutaj do głowy, to jest złoto. Tak jest. Czyli inwestycja w złoto to jest coś, co nas zabezpieczy. Ryzyko, jakie tutaj mamy, to jest oczywiście, że coś się stanie ze złotem, to takiego fundamentalnego, ale druga, no, to, że na przykład rządy zaczną banować posiadanie fizycznego złota. To już się zdarzyło. Parę razy już było. Tak. Mieliśmy taką sytuację w czasie najpopularniejszej choroby tego wieku, jak były te wszystkie obostrzenia, to złoto nie rosło. Nie rosło, no tam jakoś minimalnie, ale spróbuj kupić złoto wtedy. Jeśli próbowałeś kupić złoto, nie było możliwości kupna złota. Jeżeli ktoś chciał kupić fizyczne złoto, nie mówię papierowe, tylko fizyczne złoto, ceny były naprawdę zdecydowanie większe, więc mówimy tutaj też o pewnej manipulacji rynkiem, czyli złoto, kupować złoto. Myślę, że to jest dobra rada, albo po prostu metale szlachetne. Inwestycja w spółki wartościowe, czyli w towary generalnie, w to, co jest wartościowego. Druga rzecz, którą według tego Russella i według analityków należy zainwestować, żeby uchronić swój kapitał, swoje portfolio, to są, po drugiej stronie stoją ludzie, którzy mówią nie, należy inwestować w sektor fintecha, że finanse się obronią, te firmy fintechowe się obronią, w szczególności te duże korporacje typu Meta, Apple, Microsoft, Google, PayPal. O nim jeszcze tak, teraz dodaj. Tak. Poruszymy. X może nie jest taką dużą firmą fintechową, ale a może właśnie może się stanie, może będzie tym czarnym koniem. No i to jest to, co należy inwestować. Teraz popatrzmy na to okiem kryptowalutowca. No właśnie, czy Russell Napier przewidział w ogóle kryptowaluty? Nie przewidział w ogóle tego elementu rynku. W ogóle tego elementu nie dotykał, natomiast jak popatrzy się na to jego patrzenie pod tytułem surowce, złoto, coś takiego, co ma wartość materialne, ale złoto, powiedzmy, ono też nie ma wartości per se, nie? Ono ma wartość, bo tak się umówiliśmy, że ma wartość. Ale coś, co jest takim nośnikiem wartości, a z drugiej strony te fintechowe rozwiązania, coś takiego technologicznego, łączącego w sobie finanse. No i teraz patrzymy na to
no możemy inwestować właśnie w Apple'a, w Microsofta, w akcje tych firm, no bo licząc, że wzrosną, albo możemy kupować złoto. Ale jak patrzymy na to okiem kryptowalutowca, to możemy sobie pomyśleć, czy Bitcoin to jest rozwiązanie technologiczne? Czy to jest jakaś nowa technologia? No już teraz trochę... Już trochę nie, ale trochę kiedyś, nie. powiedzmy, Kiedyś cały było, czas tak. jest to jakieś rozwiązanie technologiczne. Możemy powiedzieć fintechowe. Tak, jakieś takie podejście fintechowe na początku swojej adopcji, czyli jeszcze bardzo, możemy powiedzieć, nowoczesne. Wcześniej, tak. Tak? A jak się inaczej nazywa Bitcoina w świecie kryptowalut? No cyfrowe złoto. I tak myślę, Bitcoin łączy w sobie dwie cechy. Z jednej strony cechę tego fintechowego rozwiązania, tego z zakresu technologii i finansów, czyli to, co ma nas chronić przed utratą majątku, a z drugiej strony łączy w sobie to, co wszyscy mówią, to jest cyfrowe złoto. Tak. No i można powiedzieć, że Bitcoin jest idealnym miejscem do inwestowania. Ale to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. W żadnym wypadku to nie jest porada inwestycyjna. No ogólnie podstawowa zasada inwestycyjna jest taka, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Tak, chociaż znam ludzi, którzy mówią, no jak będziesz wkładał jajka do kilku koszyków, to na pewno w którymś ci znikną. Więc jakby zwiększasz prawdopodobieństwo tego, że stracisz. Może nie wszystko, ale na pewno stracisz. No taka jest ogólnie zasada dywersyfikacji, że polegasz na aktywach, które są bardziej, jak to powiedzieć, ryzykowne i które są mniej ryzykowne. Obligacje skarbowe wiadomo, że gwarantuje Skarb Państwa, czyli no, to jest najmniejsze ryzyko, tak? No ale ryzyko dalej jest. Bo oczywiście, no to choćby to, co teraz mamy. Nie? To, co teraz mamy właśnie. No, akcje bardziej ryzykowne. Złoto waha się w jakichś przedziałach cenowych, to od dłuższego czasu w jakimś kanale się porusza, no ale to nie są jakieś mega zyskowne inwestycje. A Bitcoin jest najbardziej zyskownym aktywem w historii aktywów w ogóle, jakichkolwiek, jakie powstały do tej pory. Tak? Powiedziałbym czymś, co wywraca w pewnym sensie dotychczasową sytuację, nie? Bo mamy produkt, który jest dostępny dla każdego. Nie muszę posiadać miliardów, żeby móc w niego zainwestować, a z drugiej strony mogę się cieszyć faktycznie potencjałem wzrostu. To jest coś przełomowego. Wiem, że mówiliśmy w czasie kwadransu o tym, że jeżeli będziecie chcieli, to powiemy o analizie technicznej Bitcoina, o przewidywaniu ceny. Właśnie, jak tutaj pan Napier. Na przykład, ale Kamil mówił, że było dużo takich próśb. Tak, były prośby na ten temat, żeby omówić wskaźniki. No właśnie, i to nie jest temat taki prosty, więc stwierdziliśmy, że przygotujemy się i opowiemy o tym za tydzień. Dokładnie za tydzień będziemy mówili o wskaźnikach, opowiemy o różnego rodzaju modelach, predykcji i tym, i w jakie najczęstsze są metody takiej makroskali, bo nie będziemy mówili... Średnich, kroczących, tak, ważonych. Dokładnie. To wszystko, co to jest stock to flow i tym podobne rzeczy. I powiemy też, myślę, mam nadzieję, o naszych predykcjach i tak powiem, Sławek nam tego nie zabroni, bo Sławek jest w podróży. Pozdrawiamy, Sławku. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Tak. Wracamy do cyfrowego złota. Wracamy do tego, co może być ciekawym. Ale to myślisz, że tak zapytam a propos tego właśnie Bitcoina i cyfrowego złota, czy myślisz, że Ethereum ma szansę konkurować z Bitcoinem? I co by się stało według Ciebie, gdyby cena Ethereum przeskoczyła Bitcoina? No jakby cena może nie, ale wycena jako całościowa Ethereum wskoczyłoby na pierwsze miejsce w CoinMarketCapie. Ja muszę powiedzieć, że generalnie mamy z technologicznego punktu widzenia mamy do czynienia z dwoma totalnie różnymi światami. Tak? Bitcoin, który jest stworzony do tego, żeby przesyłać wartość, on został do tego stworzony. Przesyłanie wartości, robienie transakcji w Bitcoinie to jest to, po co on został stworzony i to jest po prostu majstersztyk od strony technologicznej, od strony informatycznej, mówię to jako informatyk, i również majstersztyk, jeśli chodzi o takie ekonomiczne podejście. To jest naprawdę coś rewelacyjnego. Jak to się mówi, eleganckie rozwiązanie. Och, eleganckie to za mało. To trzeba byłoby jakieś nowe słowo stworzyć. Coś, co wiedziałem, jak to działa, wiedziałem, jakie są tego implikacje i tak dalej, ale dopiero po pewnym czasie używania, pewnym czasie takiego obcowania z tym nagle zacząłem rozumieć, widzieć, jakie to niesie za sobą konsekwencje w takim
ogólnym świecie, szczególnie przez porównanie z tym, jak działają inne sieci. To jest naprawdę coś niesamowitego. Bardzo, bardzo mi się podoba rozwiązanie Bitcoina. Z drugiej strony Ethereum, które jest deflacyjne, coraz bardziej. Mamy, no to jest w ogóle ciekawe, że deflacyjne Ethereum, im bardziej będzie popularne, tym bardziej będzie deflacyjne, w związku z czym zbliżające się wzrosty, które mają jeszcze zwiększyć aktywność na sieci Ethereum, mogą spowodować, że ta deflacja będzie jeszcze większa. W związku z tym te potencjalne wzrosty są naprawdę olbrzymie i można powiedzieć, że to pytanie, czy jeden Ethereum będzie droższy od jednego Bitcoina, wcale nie jest takie bezzasadne. Tak. Ja może zapytał mniej prowokacyjnie, zapytałbym, czy Ethereum może kosztować więcej niż $30,000, bo to jest taka bieżąca cena Bitcoina. No ja muszę powiedzieć, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tutaj tak, nie ma cienia wątpliwości. Wiesz, jak ktoś nazywał ostatnio Ethereum, z jaką nazwą się spotkałem i bardzo mi się spodobało. Nie. Bo mówi się o tym, że Bitcoin to takie złoto. Tak. Niesie wartość, zastosowania za dużo nie ma, tylko jako przeniesienie wartości. Litecoin to srebro. A Ethereum... Platyna? No ale Ethereum ma zastosowanie, no tak, nie? A Ethereum oil, czyli ropa. Wow. Że Ethereum to taka ropa, coś, co napędza gospodarkę w taki bezpośredni sposób. Nie? Jeżeli pomyślisz na to w ten sposób taki bardziej abstrakcyjny, no to rzeczywiście, bo ma zastosowanie. Jest, infrastruktura, która za tym stoi, jest ogromna. Tak, no i to jest naprawdę, bardzo mi się spodobało, to jest takie oczywiście, no, jak te wszystkie porównania, nie idealne, nie na każdej płaszczyźnie nie należy tego odnosić, ale właśnie to zobrazowanie, że ropa ma zastosowanie technologiczne, ona fizycznie napędza gospodarkę, to tak samo można powiedzieć, Ethereum napędza tą gospodarkę krypto, no bo jest wykorzystywane jako narzędzie do uruchamiania kontraktów. Bitcoin nie ma aż takiego zastosowania, ale wszyscy się zgadzamy, że niesie ze sobą wartość, bo tak się wszyscy umówiliśmy. Tak. No to ciekawe, powiem Ci. No teraz jeszcze tylko warto wspomnieć o tym, no jak już mówiliśmy o tym fintechach, to może wspomnijmy o tym PayPalowym dolarze, który no, zaczyna być problematyczny. No bo tutaj, właśnie, co tam się dzieje, powiedz? No, odkryli kilka dziur w kodzie, znaczy kilka dziur. No, pierwszym jakby problemem tego jest, no Ty jesteś programistą, to może bardziej się wypowiedzieć na ten temat, no jest to, że jest napisane w bardzo starej wersji języka Solidity. Tak, 0.4 bodajże coś, stara wersja. Faktem jest, że to jest stara wersja, ale trzeba pamiętać, że i tutaj to jest coś, co nie podoba mi się w tym, jak czytam te opracowania dziennikarskie. Kontrakt PayPalowego stablecoina PUSD tak jest kontraktem typu proxy, czyli tak naprawdę on wskazuje na inny kontrakt, który de facto wykonuje właściwy kod i on może być w każdej chwili podmieniony. Więc podmiana na nowszą wersję nie stanowi wielkiego wyzwania. To jest coś, co może nastąpić. Zastanawiające jest, dlaczego pierwotnie został użyty taki stary kod. To jest tajemnicze, bo to może znaczyć albo niedbałość, omyłkę, no albo może, że to w ogóle jest myślę, że na takim poziomie programistycznym, jakim no, podejrzewam, że nie robili tego dyletanci, czy na takim poziomie programistycznym ktoś może naprawdę zrobić coś takiego przez pomyłkę? No więc właśnie to mnie zastanawia, że myślę, że nie powinno tak być. 400 milionów adresów właśnie dzisiaj przeczytałem, 400 milionów osób, które dostaną bezpośredni dostęp do PYUSD, czyli użytkownicy PayPala. No, jedną z konsekwencji użycia starej wersji kompilatora, no bo teraz tutaj trzeba się zastanowić, no, jaka jest różnica. Tak. To jest coś, no ja widzę tylko jedną istotną różnicę. Pomijając tam parę drobiazgów związanych z bezpieczeństwem, ale jest jedna istotna, ale powiedzmy one są bardzo wysoko wiszącymi jabłkami, ale jest jedna zastanawiająca rzecz, konsekwencja użycia tej niskiej wersji języka. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, napiszcie w komentarzach. Zaraz po tym, jak klikniecie w dzwoneczek, subskrybuj, lajka i udostępnienie komuś innemu. Więc podzielcie się, co myślicie, dlaczego użyto starej wersji kompilatora. Ja widzę tylko jedną.
zastanawiającą. Otóż ta wersja kompilatora powoduje, że operacje wykonywane na tej maszynie wirtualnej kosztują dużo więcej gazu. No właśnie. Czyli może być, to jest jedyna konsekwencja, jaką widzę. Nie spotkałem się z żadną inną istotną. Ale z drugiej strony szef PayPala jakiś czas temu wypowiadał się, że zależy mu na tym, żeby przesyły były jak najtańsze. No wiesz, jedno mówi, drugie robi, nie? No tak, ale w ogóle... No, chcąc udostępnić, to w ogóle to jest jakaś niespójność, no bo chcąc udostępnić to jak najwięcej ilości osób, które rozpowszechnić to jak najbardziej, no to powinni starać się, żeby ta cena była jak najniższa przesyłu, tak? No bo przesył, no płacimy w sumie, idzie para w gwizdek, tak? No to, że ktoś bierze pieniądze za to, że zatwierdzi nasze transakcje. No i teraz w momencie, kiedy wypuszczają coś takiego, zaprzeczają sami sobie. No, niespójność logiczna jest tutaj zastanawiająca, o co chodzi. Tak, no ja nie wiem. Nie bardzo wiem, dlaczego tak zostało użyte. Jeżeli to było niedbalstwo, to znaczy, że coś jest nie tak na poziomie zarządzania i to jest słabe. Tak. Jeżeli to była pomyłka, to dlaczego nie została jeszcze naprawiona? A jeżeli to było celowe działanie, no to jest takie dziwne. No tam jest właśnie parę elementów, które są zastanawiające, no bo na przykład znaleźli w kodzie takie błędy, no nie wiadomo czy to błędy, czy to celowe działanie, że mogą blokować portfele. Tak, no więc właśnie ja słyszałem o tym, że mogą w każdej chwili zablokować dowolny portfel i co więcej mogą cofnąć, no w konsekwencji można powiedzieć, że są właścicielami wszystkich środków, mimo że to jest na blockchainie, czyli moglibyśmy powiedzieć, o bezpieczne, tak. Tutaj nie ruszy mi środków, nie. Ktoś, kto ma klucze do kontraktu, może nie klucze do kontraktu, tylko ktoś, kto ma upoważniony adres do wywoływania metod o ograniczonym dostępie na tym kontrakcie, będzie mógł zablokować na przykład dowolny adres, wypłacić z niego środki na dowolny inny adres, przetransferować, no, czyli w konsekwencji zrobić przelew z adresu A na adres B bez wiedzy właściciela adresu A. Bardzo niebezpieczna sprawa. Druga rzecz jest jeszcze lepsza, bo mogą sobie według własnej woli, jakkolwiek chcą, admini sieci dodrukowywać PYUSD. Czyli mogą mintować, no tak, mintowanie zawsze musi być, czyli każdy kontrakt, czy USDT, czy USDC zawiera opcję mintowania. Tak. To jest troszeczkę demagogiczne, no ale tak, no, mogą mintować sobie, czy tworzyć nowe tokeny PYUSD, no bo muszą, no bo jak ktoś im wpłaci dolary, no to nie muszą wymintować, tak. A jak ktoś wypłaci, to powinni spalać, nie? Ale to zawsze jest problematyczne. Budzi szereg kontrowersji. Rozmawialiśmy o social scoringu, o CBDC, które może... Nie wiadomo, jakie to będzie rozwiązanie. No ale wszystko wskazuje na to, że programowalne smart kontrakty, na których będzie oparte CBDC, będą dawały możliwość celowego kierowania środków na jakieś poszczególne wydatki. Czyli na przykład ktoś dostanie środki i będzie mógł je tylko wydać na zakupy. Albo na stacji Orlen. Albo, nie wiem, kupić sobie ciuchy jakieś, tak? I tutaj się pojawia taka kwestia. No i to jest teoria spiskowa, no bo wiele lat temu mówiliśmy o tym, co się dzieje w Chinach, że wszyscy byli w szoku, że jak to można social scoring wprowadzić. No wiadomo, że tam już to działa. Tak. No i teraz czy to się nie pojawi w Stanach Zjednoczonych, jeżeli... No właśnie. I tutaj jeszcze właśnie a propos tego PYUSD, no to ma takie właśnie możliwości techniczne zawarte w tych błędach. Tak, jest możliwość sterowania. Tam, powiedzmy, to nie jest jeszcze mocno rozbudowane, ale może być później rozbudowane. Natomiast jeden z kandydatów na kandydata, na prezydenta, pan Kennedy, z ramienia Partii Demokratów starający się o nominację, zrobił ostatnio ciekawą rzecz, nie wiem, czy słyszałeś. Kupił swoim dzieciom 14 bitcoinów. A ponieważ ma 7 dzieci, więc po 2 bitcoiny na dziecko. I mówi, że to jest, on publicznie to powiedział, to jest zapewnienie przyszłości moich dzieci. Ja w ten sposób inwestuję. Nie wiem, czy ten pan ma duże szanse. Nie potrafię na to... Czy to jest ten Kennedy z tych Kennedych? Ten Kennedy z tych Kennedych. No słuchaj, przecież mamy demokrację, tutaj rządy ludu. Proszę cię, nie ma żadnych linii dynastycznych. Nie, w żadnym wypadku. Nie. Nic nie ma wspólnego. No więc ten pan Kennedy powiedział, że on na przykład będzie chciał wprowadzić na poziomie federalnym, czyli ogólnopaństwowym, zakaz CBDC.
I tutaj w ogóle jest ciekawostka, bo czytałem, że też ze strony republikanów, nie pamiętam kto, ale republikanie też powiedzieli, Ron DeSantis, że zrobił wszystko, żeby zablokować. Tak, oni też są bardzo mocno przeciwni. No i tam temat kryptowalut w Stanach zaczyna być w tej chwili no nie pierwszoplanowy, ale powiedzmy drugo lub trzeci, na pewno nie jest tam zepchnięty gdzieś daleko. To jest właśnie drugi albo trzeci plan, więc coś, co przewija się w każdej dyskusji. Jestem przekonany i tutaj może umówmy się, że będę chciał Was poprosić o to, żebyście przypomnieli mi o tym. I jak będzie debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych, to jestem przekonany, że co najmniej 2 pytania będą dotyczyły kryptowalut. Tak, ja uważam, to jest moje zdanie, pojawi się temat kryptowalut bardzo mocno w czasie debaty prezydenckiej, bo to jest, czy zaczyna być coraz bardziej nośny temat. Chciałem wrócić do tematu pana Kennedy'ego. Nie wiem, czy on ma szansę, czy nie, ale on wyjątkowo dużo mówi o Bitcoinie. Ja słyszałem jego wypowiedzi, gdy mówił o tym, że wręcz należy rozważyć, żeby Bitcoin i kryptowaluty były w rezerwach federalnych. Tak. Co więcej, on nawet mówił o tym, że kryptowaluty powinny być, że Bitcoin powinien być podstawą wyceny dolara. No tutaj wiesz... To by była jazda. No to by była jazda, ale też się dużo właśnie dzieje. No jeszcze wracając do tego PayPal USD, bo ja myślę, że tu skala tego wydarzenia... To jest 400 milionów osób, tak? Tak, i teraz załóżmy, że w samych Stanach Zjednoczonych korzysta z PayPala 100 milionów osób. Siłą rzeczy, no więcej, tak, załóżmy. Siłą rzeczy te osoby będą musiały dowiedzieć się więcej o kryptowalutach. No bo to jest stablecoin. Pojawi się jakaś informacja, pojawi się, że jest stablecoin, co to jest stablecoin, no nie wiem. Tak, i zacznie zgłębiać wiedzę o kryptowalutach, o stablecoinach przede wszystkim, tak? I to nie jest jakiś wstęp do tego właśnie CBDC, że oni najpierw zapoznają poprzez PayPala całą społeczność w Stanach Zjednoczonych, jakby przyswoją to, że to jest coś naturalnego, że cyfrowy dolar, tak, że odchodzimy od fizycznego dolara, ale przechodzimy na cyfrowego dolara. Już ludzie użytkownicy PayPala będą wiedzieli o tym, a jak użytkownicy PayPala, no to już każdy zaraz będzie ze sobą rozmawiał na ten temat. To trochę tak, wiesz, rozejdzie się jak kula śniegowa. Ale ludzie usłyszą wtedy też o Bitcoinie. Właśnie. Usłyszą o Bitcoinie. I to może być, ja myślę, że to może być z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. No, myślę, że takie CBDC, gdyby je wprowadzili, to byłby katalizator do bardzo dużych wzrostów innych kryptowalut. No ale jak wprowadzą CBDC, to się wtedy okaże, że nie możesz wydać tych dolarów na zakup Bitcoina. I tu właśnie jest pies pogrzebany, nie? Że z jednej strony spowodują to, że dużo ludzi zrozumie kryptowaluty, albo że zainteresuje się, usłyszy o kryptowalutach, tak? Pomyśli o inwestowaniu, ale z drugiej strony, jeżeli to będzie programowalny pieniądz, czy nawet takie stablecoiny jak PYUSD będą programowalne w ten sposób, że będą blokowali możliwości wydania na konkretne cele, no to jest trochę szachowa sytuacja, nie? No tak, tu jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jednak rządy mają bardzo dużo narzędzi do manipulacji całym rynkiem. To są naprawdę niesamowite narzędzia. No choćby teraz ja ostatnio rozmawiałem z pośrednikiem nieruchomości. On powiedział, że on mówi, słuchaj, co jest już ta zapaść na rynku nieruchomości? Ja mówię, jaka zapaść? Właśnie, tak. Jaka zapaść? Przecież ja tutaj nie nadążam z ofertami. Dopłaty zrobili i już nagle wszystko się odwróciło. A jak dopłaty do tych najtańszych mieszkań, no to te droższe poszły jeszcze wyżej, no bo ci, co chcieli mieć trochę lepsze mieszkania, no to i tak dalej łańcuszek poszedł do góry, ceny wszystkie wzrosły. Nie? I to jest to, także nie ma tutaj, nie wierzę w to, że mamy jakiś światowy rząd, który wszystkim rządzi. Nie. Raczej myślę, że to jest jakaś wypadkowa działań wielu różnych ośrodków takich decyzyjnych, które walczą ze sobą czasami nie bezpośrednio, czasami nieświadomie, ale wpływają na to, co się dzieje. No, dużo się przed nami będzie działo. Myślę, że rok 23 zakończy się z przytupem, 24 również będzie szalenie ciekawy. No i tu się pojawi też Majka. 25 rok, Majka, na którą my jako Kanga oczywiście gotujemy się w pełni. Myślimy, że to jest to piwo, które będziemy w stanie wypić, naważone przez jakichś urzędników, ale wiemy jak i damy radę. No właśnie, ale ty byłeś zwolennikiem w jakimś sensie Majki. W pewnym sensie tak, bo uważam, że
regulacje rozumiane jako powiedzenie tak można robić albo nie można robić, są lepsze niż udawanie, że nie wiemy, co to jest i uderzanie na oślep z różnych stron. Wolę, żeby urząd powiedział, jeżeli firma jest, to jest to, co się stało w Japonii. Jeżeli chcesz prowadzić giełdę kryptowalut, proszę bardzo, 95% środków trzymasz na cold walletach, czyli na portfelach, które nie są podłączone do internetu, 5% środków możesz trzymać tylko na hot walletach. Jeżeli masz inną proporcję, łamiesz prawo, mamy prawo Cię zamknąć. I to jest dla mnie zrozumiałe ograniczenie, bo ono mówi, giełda nie ma prawa grać, nie ma prawa używać środków klientów, którzy zdeponowali. Jak najbardziej się z tym zgadzam, tak powinno być i to jest dla mnie zrozumiałe. Oczywiście w następnym kroku bym powiedział, czy banki też tak mogłyby robić. Nie, to żeby nie było tutaj jakiegoś nadużycia, no zróbmy równe szanse, chcę, żeby banki również tak robiły. Banki, czy giełdy, czy brokerzy, tak, to bardzo bym chciał, żeby oni też tak postępowali. No ale zostawmy. Ważne dla mnie jest to, że ustalenie reguł jest lepsze niż brak reguł, bo regulacje nie zawsze muszą mówić o ograniczeniach. Regulacje mogą ustalać pewne reguły, pewne zasady. To nie jest nic złego. Oczywiście idealnie by było, ja to już kilka razy podczas kwadransu mówiłem, wspaniale działa Sanepid w Singapurze. Nie wiem, jak działa Sanepid w Singapurze. Okej, mogę się mylić, możliwe, że coś się zmieniło, ale jakiś czas temu to działało tak, jeśli otwierałeś restaurację w Singapurze, to mogłeś otworzyć restaurację w Singapurze i nikomu nic do tego. Każdy mógł otworzyć? Każdy mógł otworzyć. Okej. Każdy. Tylko do momentu, gdy nie poddałeś się kontroli, a kontrola była dobrowolna, musiałeś mieć wyświetloną kategorię E. Czyli najgorszą? Nie. To jest kategoria niepoddany kontroli. Czyli Niepoddany kontroli. Tak. Jeśli się poddałeś kontroli, to musiałeś podać wynik kontroli. A to jest tam super ekstra, B, C, no taka, C, D, lepiej nie wchodzić, ale już nie mogłeś wyświetlić E. No i teraz ja powiem Tobie tak. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jedna z najlepszych restauracji, w jakiej byłem, w Singapurze, nie poddała się kontroli. Miała kategorię E. Można? Można. No tak, można. Mówię najlepsza nie pod kątem wystroju i tego, jak fancy, jaka była elegancka. Właśnie nie. To była taka Buda z indyjskim żarciem w Little India. Poszedłem tam tylko dlatego, że mój znajomy powiedział, Łukasz, tam musimy pójść zjeść. Sam bym nie wszedł. Nie wiem, czy bym nawet odważył się przejść obok, ale jedzenie najlepsze na świecie. I to daje możliwość dobrej konkurencji, bo nie dość, że śmiesznie tanie było jedzenie, było taniej niż w Polsce. A Singapur uchodzi za taki drogi Singapur kraj. jeden z najdroższych krajów na świecie. No, tam kosztowało naprawdę grosze to jedzenie. Wyśmienite jedzenie, które jakościowo było wspaniałe. No i faktycznie, jak siedziałem tam, siedzieliśmy, gadaliśmy, to widziałem, kto wchodzi. Nie? Wchodzą lokalsi. Jejku, ale dygresję zrobiliśmy prawie jak z tą Ikeą tydzień temu. I znowu prawie zapomniałem, o czym rozmawialiśmy. Nie, chodzi mi o to, że regulacje nie są złe, jeżeli działają na tego typu zasadzie. Tak jak regulacja pod tytułem dobrowolność poddania się sanepidowi. Możesz otworzyć restaurację, jeśli nie poddajesz się kontroli, proszę, ma być jasno i czytelne napisane, ta restauracja nie poddała się kontroli. Czyli co, przynosząc to na rynek kryptowalut, że myślisz o tym, że mógłby być taki scoring giełd, który określa, czy giełda, no w sumie już mamy, czy giełda jest regulowana, czy nie? Na przykład, powinno być powiedziane, to jest giełda, która nie poddała się regulacjom, proszę bardzo, niech funkcjonuje, ale musi o tym jasno powiedzieć. Tak. Każdego użytkownika. Nie poddali się regulacjom, nie działają zgodnie z regulacjami, może działają, a może nie. Bo to też trzeba to powiedzieć, że to, że nie poddali się regulacjom, to nie znaczy, że oszukują, tylko to znaczy, nie poddali się regulacjom. Tak, tylko Majka ma jedną rzecz, która mi się nie podoba, bo tak jak powiedziałeś na temat rynku japońskiego, co de facto w ogóle rynek japoński jest taką dla mnie zagadką, bo oni mają największe zadłużenie chyba. Największe zadłużenie na świecie, co więcej, tak jak mówiliśmy na początku, oni zaczynają wprowadzać represyjny system
finansowy, tak. represyjny system finansowy, który będzie działał tylko wtedy, kiedy zatrzymasz odpływ pieniądza z kraju, a z drugiej strony oni się nagle otwierają na krypto, a otwarcie się na krypto to jest otwarcie się na wypływ środków z kraju. Tak. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje i ceny niższe niż w Polsce. Tak. Starbucks tańszy niż w Polsce, nie wiem, po prostu... Sklepy taniej niż w Polsce, takie żabki, 7-Eleven, no to w ogóle dużo taniej. Gorzej z mieszkaniami, ale... No tak. No ale to byliśmy w Tokio, tak? No właśnie, wracając do tej Majki i tego, co się dzieje w Japonii. No ten system, który powiedziałeś, czyli rozwiązanie takie, że depozyty muszą być w 95% na kolonetach, jest jeszcze fajne, ale w Majce jest taki ukryty zapis, który mówi, że w bankach instytucje obsługujące kryptowaluty będą musiały trzymać środki. I to już jest nieciekawe. Zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tym, że banki nie będą musiały mieć pokrycia tych środków w całości. Czyli teraz de facto każemy giełdom przekazywać środki depozytów klientów na konta bankowe, a konta bankowe mogą być w rezerwie cząstkowej. Tak. No to jest, no tak, to tutaj przyznam się, że nie wiem dokładnie szczegółów, napiszcie, jeżeli uważacie, że coś się tu mylimy, ale tak, generalnie wydaje mi się, że jednak w wielu momentach regulator nie do końca wykazał się zrozumieniem tego, co się dzieje na rynku kryptowalut. I druga sprawa, myślę, że podstawowy czynnik, który tam przyświecał, to nie jest jakieś ochrona konsumentów, to nie jest to, żeby bronić przestępcom, prać brudne pieniądze, tylko to jest to, żeby móc łupić każdego, żeby móc egzekwować podatek w każdej możliwej postaci, w każdej możliwej sytuacji, jaką sobie kiedyś wymyślą. Czyli jakby te sposoby optymalizacji podatkowej będą się mocno zacieśniały. To jest też to, o czym pisał pan Russell. Tak wracając do pana Russella, on powiedział, że będzie następowała ciekawa sytuacja. Po pierwsze, ta represja nie będzie nagle we wszystkich krajach, tylko będzie się przesuwała. Po drugie, ta represja nie we wszystkich krajach może wystąpić. A po trzecie, będziemy widzieli ruchy kapitału i ruchy osób pomiędzy krajami. I to się faktycznie pomału zaczyna dziać. Widać przepływy ludzi i kapitału pomiędzy krajami pod kątem tego, co się dzieje w ich systemach finansowych. Także mała rada, przemyślcie to, gdzie i jak trzymacie swoje środki finansowe, w jakich krajach, w jakich jurysdykcjach, bo to może mieć jeszcze większe znaczenie niż miało do tej pory. Ale tu na szczęście pojawiły się kryptowaluty, bo kiedyś mieliśmy sytuację, że no jak można było wywieźć majątek z kraju, czy wyprowadzić się ze wszystkim. Trzeba było albo fizycznie mieć to w gotówce, albo zrobić przelew bankowy, albo w złocie, no ale to już trzeba mieć ciężarówkę, jak ktoś ma dużo pieniędzy, tak? No. A w tym momencie kazus z Ukrainy, gdzie ludzie potrzebowali tylko dostępu do konta, czym zapewniony jest SID, tak? 12-zdaniowy, 12-słowowy. Słowny, Składający się z 12 słów. Tak, że wystarczy znaleźć 12 słów, które zapewniają dostęp do blockchaina z środkami danej osoby. Wystarczy, można wyjechać za granicę, podpiąć się do sieci, wpisać 12 słów i odzyskać dostęp do konta i nie trzeba nigdzie tych fizycznie środków przywozić. I to jest rewolucja, myślę, rewolucja na skalę przyszłości. Tak, no ja tak się zamyśliłem, myślę, do jakich podłości będzie się posuwał rząd, żeby oskubać swoich obywateli z jednej strony, a z drugiej strony do czego będzie się posuwał, żeby ich przekupić, bo jak patrzę na wybory, które mają miejsce w Polsce i to, co robi rząd, nie chcę bynajmniej tutaj politycznie się powiadać, ale faktycznie dochodzi po prostu do przekupstwa politycznego. I bez względu na to, nie chodzi o to, że uważam, że nie wiem, emerytury są za wysokie, wręcz przeciwnie, uważam, że są za niskie, ale to, że one są podwyższane właśnie teraz, czy że 800 plus jest wprowadzane właśnie teraz, to nie jest przypadek, to jest po prostu próba przekupstwa, którą potępiam ze wszech miar. Uważam, że moimi pieniędzmi nie powinno się przekupywać innych ludzi. 14, 15 emerytura. Tak, to nie jest fajne. Żeby była jasność, to się dzieje na całym świecie. Tak. To nie tylko nasz rząd. No, tylko tutaj dochodzimy do takiego pytania, czego rząd naprawdę chce. Czy więcej pieniędzy, czy więcej kontroli? Więcej władzy. Więcej kontroli. Więcej kontroli. Bo to będzie umożliwiało zdobycie więcej pieniędzy, tym, tak. a to będzie miało jeszcze więcej. A poza tym, jak to
ukonstytuują tak, że będą zobowiązani do skupować obligacji skarbowych, czyli będą mieli nieograniczony dostęp do gotówki, bo będą mogli drukować ile będzie chciało, a zawsze ktoś to skupi. Wniosek, jaki z tego nasuwa się jeden, wydaje się, że faktycznie inwestycja w kryptowaluty może być czymś godnym rozważenia. Mamy bardzo niepewną sytuację, a kryptowaluty jednak dają tą oazę bezpieczeństwa. Oczywiście nie ma 100% bezpieczeństwa, nie ma czegoś takiego jak 100% pewność zysku, ale tutaj przynajmniej część środków warto przemyśleć, żeby posiadać w krypto. No to jedna bycza informacja, że właśnie ostatnio, kilka dni temu, 100 milionów aktywnych adresów ETH powiększyło się, tak? Nie, jest 100 milionów aktywnych adresów, które mają powyżej zera na koncie. No i super. Także myślę, że... Bardzo dobrze dzieje się w sieci Ethereum, dzieje się bardzo dobrze. No ta ilość transakcji w sieci Ethereum, jak będzie rosła, to naprawdę deflacyjność Ethereum będzie miała wpływ na pewno na cenę. Za tydzień porozmawiamy o wskaźnikach, porozmawiamy o tym, jakie są modele, przygotujemy odpowiednie plansze, przygotujemy odpowiednie informacje i mam nadzieję, że zwiększymy Wasz zasób wiedzy. Dajcie nam znać, czy na pewno jesteście zainteresowani tym następnym odcinkiem i jeżeli macie kogoś, kto powinien posłuchać o tym, jakie są modele, jak przewidywać cenę Bitcoina, skupimy się na Bitcoinie, to dajcie mu znać i udostępnijcie zaproszenie na następny program. Kamil, najważniejsza część naszego programu przed nami. Tak jest. Fakty, nie mity. Fakty, nie mity. Jaki Twój fakt? Mój fakt? A ma być konkretny, czy taki łagodniejszy, wakacyjny? Konkretny, jedziemy tylko konkretami. Dzisiaj się nie odważę. Dostałem mocną reprymendę za ostatni fakt, że że nie wszyscy byli nim zainteresowani. Może tak to ujmę. Dzisiejszy fakt bardzo istotny, wakacyjny, dotyczący spania, odpoczywania, tego jak możemy spędzać czas. Delfiny. Wiesz, że delfiny śpią zawsze z jednym okiem otwartym? I to jest mój fakt na dzisiaj. No, mój fakt na dzisiaj jest taki, też morski w sumie. O! Czy wiesz, że ośmiornica ma 3 serca? No wiedziałem. Wiedziałeś? No ja nie wiedziałem. No to jak wiedziałeś, to jeszcze drugi fakt od razu powiem, o którym już mówiłem, ale wy nie słyszeliście, że słoń potrafi wyczuć węchem wodę z 5 kilometrów. I to jest konkretna informacja, to jest coś, co się może przydać nam w życiu. Mam nadzieję, że Wasz głód wiedzy został dzisiaj zaspokojony. Super, co Łukasz? Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się we wtorek o 9:30. No i Was wszystkich prosimy o subskrypcję, dzwoneczek, komentarz techniczny, łapka w górę. Skoro jesteście z nami, to uważacie, że to jest ciekawy materiał, a dzięki temu działaniu pozwolicie nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Wszystkim win-win. Win-win, tak. Tak jest. Widzimy się we wtorek o 9:30 i za tydzień w sobotę o 19:00. Tak jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, Łukasz. Dzięki, Kamil. Że jestem ślepy już z takiej odległości, nic nie widzę. Już tak, jak patrzę tu, to już mi się rozjeżdża wszystko. No to zobacz. Zajebiście. Ile masz? 23. 23. Siksa młoda, no. Kurde. Chciałbyś mieć 23 lata, co? To najlepszy okres chyba.